Dobrze, widzę, że mamy w tym momencie już więcej osób, którym udało się dołączyć. Jeszcze minuta i zaczynamy. Dobrze, to myślę, że jest ten moment oficjalnie. Raz jeszcze dzień dobry wszystkim. Witamy na pierwszym polskim webinarze o platformie Workato. W związku z tym, że w ostatnim czasie platforma bardzo zyskuje na popularności, została wymieniona w raportach Gartnera i Forrestera jako lider w kategorii iPaaS, postanowiliśmy przybliżyć Wam to narzędzie i pokazać, że jest to rzeczywista alternatywa do rozwiązań integracyjnych czy do automatyzacji, które już mieliście okazję poznać. Dzisiaj po krótkim wprowadzeniu i przedstawieniu prelegentów rozpoczniemy od wyzwań rynkowych, które widzimy w obecnej sytuacji, które wpływają też na potrzeby integracji i automatyzacji systemów. Dalej Piotr z Workato, który jest z nami, opowie o samej platformie, jak ona wygląda, co wchodzi w jej skład, jakie ma funkcjonalności. Rafał z firmy SoundCloud przedstawi, jak wyglądała ich praca z Workato od samego początku, dlaczego postawili na Workato, jakie scenariusze implementują w oparciu o platformy. Później z mojej strony porównam Workato do platform, z którymi pracujemy, takimi jak SAP czy MuleSoft. Wskażę, gdzie tak naprawdę Workato ma przewagę względem tych platform. Pokażemy przykład integracji SAP-a z Salesforce'em, a także procesowania dokumentów przy pomocy AI. Pokażemy też, damy kilka wskazówek, jak w ogóle zacząć z samą platformą i na koniec zostawimy czas na sesję Q&A. Jeśli pojawią się jakieś pytania, które chcielibyście nam zadać, wpisujcie je proszę od razu w sekcji pytania i odpowiedzi. Na koniec webinaru wspólnie je przejrzymy i omówimy. Tak jak już wstępnie mówiłem, to, co jest naszym głównym celem webinaru. Przepraszam, bo chyba jest jakiś problem techniczny w związku z tym, że animacje nie działają w PowerPoincie, ale okej, poradzimy sobie bez tego. Będziecie po prostu widzieli od razu wszystkie punkty, które miały być animowane. Dobrze, czyli tak, na początek, tak jak już mówiłem, pokażemy Wam możliwości platformy. Piotr szczegółowo omówi, jak platforma Dobra, czekajcie. Problemy techniczne. OK. Teraz będzie lepiej. Mam nadzieję, że wszyscy widzą prezentację. Czyli tak, pokażemy możliwości platformy. Piotr szczegółowo omówi jej filary i to, co wchodzi w skład. Natomiast Rafał przedstawi case study swojej firmy. Na początek, w ramach rozgrzewki, proponuję krótką ankietę. Wpiszcie proszę, z jakich branż jesteście, z jakich firm. Pozwoli nam to być może później dopasować trochę lepiej przykłady, o których mówimy, wiedząc, w jakich firmach pracujecie. Powinna się pojawić ankieta. Jeśli nie widzicie ankiety na głównym ekranie, ona powinna być na czacie. Tam możecie wpisać branżę, którą reprezentujecie.
Udało się dotrzeć do ankiet. OK, mamy branżę retail, mamy produkcję żywności, czyli tak naprawdę branże ze sobą powiązane, a jeszcze pośrodku tego logistyka, czyli świetnie. Tak naprawdę mamy bardzo ciekawy przekrój odbiorców naszego webinaru, Was, którzy do nas dołączyliście, i myślę, że w takim razie, bazując na naszym doświadczeniu, też będziemy w stanie trochę więcej powiedzieć o tym, gdzie platformy do automatyzacji, integracji w procesach, które pojawiają się w Waszych firmach, które tak naprawdę prawdopodobnie ze sobą muszą współpracować. W momencie, kiedy producent żywności coś wyprodukuje, logistyka dostarczy, retail sprzeda, więc bardzo fajnie, że mamy tutaj taki przekrój. Jeśli jesteście na naszym webinarze, prawdopodobnie orientujecie się już odnośnie tematyki, zresztą powiedziałem na początku, o czym webinar będzie. Tak naprawdę, jeśli Wasze firmy się rozwijają, potrzebujecie skalować procesy, macie tam wiele systemów, które trzeba ze sobą zintegrować, lub widzicie potrzebę tego, aby użytkownikom biznesowym oddać możliwości automatyzowania procesów i myślicie na przykład o rozwiązaniach opartych o AI, które będą potrzebowały danych, ale też połączeń bezpiecznych i niezawodnych między systemami, tak aby te dane były aktualne, żeby działanie modeli AI było na możliwie jak najlepszych danych. No i też widzicie, tutaj integracja zawsze jest jakimś blokerem. To jak najbardziej zdecydowanie ten webinar jest dla Was i z pewnością coś z niego wyniesiecie. Tak jak już wcześniej mówiłem, są ze mną Rafał i Piotr. Panowie, gdybyście mogli powiedzieć coś o sobie. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Rafał Kamiński, mam ponad 20 lat doświadczenia w ogólno pojętym IT. Przeszedłem długą drogę od serwisanta przez administratora sieci DevOpsa, a od kilku lat pracuję na stanowisku dyrektora IT w firmie StanCloud. Dziękuję bardzo, Rafał. Piotr? Cześć Radek, witam wszystkich. Nazywam się Piotr Zwardoń, mam ponad 15 lat doświadczenia w IT. Od ponad 3 lat pracuję jako product manager w Workato. Odpowiadam za część on-premise, a także współpracuję z największymi klientami z segmentu Enterprise. Dziękuję, Piotr. Ja w firmie Sygeon zajmuję się od wielu lat integracją, pomagam naszym klientom budować procesy w oparciu o różne narzędzia integracyjne. W ostatnim czasie także zajmuję się rozwojem narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Jeśli chodzi o wyzwania, które obserwujemy, rozmawiając z naszymi klientami czy z innymi dostawcami rozwiązań IT, bardzo często one się powtarzają, są bardzo podobne i po pierwsze widzimy rosnącą liczbę aplikacji w firmach. W dużych organizacjach bardzo często jest to już ponad 1000 aplikacji, z czego część to są oficjalne, zatwierdzone, utrzymywane przez działy IT aplikacje, natomiast znaczna część to jest tak zwany shadow IT w momencie, kiedy użytkownicy na własną rękę próbują korzystać z różnych narzędzi, które wspierają ich pracę. Natomiast obecna sytuacja rynkowa, rosnąca presja kosztowa, wszelkie zawirowania, zwalniająca gospodarka, malejące marże będą wpływały na to, że no jednak musimy szukać optymalizacji procesów i możliwości ich wykonania w oparciu o platformy, które pozwolą nam to zautomatyzować. Zmienność sytuacji będzie wymagała, abyśmy mogli szybko reagować, żeby te projekty nie toczyły się tygodniami, miesiącami, a być może nawet latami, tylko żebyśmy od razu widzieli wartość z implementacji danego procesu o platformę taką jak na przykład Workato. Ponadto w momencie, kiedy firmy latami budowały swoje rozwiązania w oparciu o systemy rozwiązania legacy, okazuje się, że bardzo duża część czasu i budżetu działów IT jest konsumowana na ich utrzymanie. Jest to czasami często więcej niż połowa czasu i w związku z tym powstaje nam naturalna blokada w dalszym rozwoju i w implementacji nowoczesnych rozwiązań w oparciu o nowoczesne narzędzia. No i
Tak naprawdę to wszystko sprowadza się do tego, że w sytuacji, w której wszyscy teraz mówią o sztucznej inteligencji, że bez sztucznej inteligencji nie ma przyszłości dla działania wielu firm, no nie da się tego zrobić w momencie, kiedy mamy niepołączone ze sobą systemy, kiedy dane między nimi nie są wymieniane, kiedy nie możemy w sposób szybki reagować i wdrażać rozwiązań, które tak naprawdę na ten moment są zidentyfikowane i potrzebne w organizacji. Kolejna ankieta. Chcielibyśmy dowiedzieć się od Was, z którymi narzędziami integracyjnymi pracowaliście do tej pory. To jest ankieta wielokrotnego wyboru, więc zaznaczcie proszę wszystkie opcje, z których korzystaliście. Natomiast jeśli jakiegoś narzędzia nie ma na liście, staraliśmy się wylistować co najbardziej popularne, wpiszcie proszę w komentarzu. OK, SnapLogic pojawił się spoza listy. Myślę, że większość odpowiedzi już mamy i tak naprawdę wychodzi na to, że w czołówce rozwiązań prawdopodobnie wynika to też z osób, które widziały zaproszenie na webinar, które gdzieś tam będą prawdopodobnie z naszych kręgów. Są to rozwiązania SAP-owe. Drugie, trzecie miejsce MuleSoft i Beanstalk, czyli tak naprawdę platformy, które w tym momencie, no na pewno Beanstalk jest taką platformą legacy, natomiast MuleSoft zaczyna być traktowana jako platforma legacy, więc myślę, że tutaj będzie to dla Was też o tyle ciekawe, że zobaczycie, jaką alternatywą dla tych platform może być Workato. Rozmawiając z wieloma osobami z branży, słyszymy często stwierdzenia, które przyjęły się, które są powtarzane, natomiast no nie do końca one są prawdziwe. No jednym z takich jest w sytuacji, w której mamy już bardzo dużo aplikacji, systemów, narzędzi, firmy dochodzą do wniosku, że kolejne narzędzie tylko tak naprawdę skomplikowałoby sprawę i ono nie jest potrzebne. Piotr, jakbyś mógł powiedzieć, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Jasne, Radku, dzięki. Czy potrzebujemy kolejnego narzędzia w firmie, czyli czym tak naprawdę jest Workato i co nam oferuje? Oryginalnie Workato to platforma iPaaS, Integration Platform as a Service, czyli usługa w chmurze, która pozwala integrować aplikacje i automatyzować procesy. To, o czym Radek wspominał, każda firma używa coraz większej liczby aplikacji i wyzwaniem jest połączenie ich. Jak widzicie na obrazku, Workato to nie tylko iPaaS. Wraz z pozyskiwaniem coraz większej liczby klientów, coraz większymi wyzwaniami, platforma zaczęła się rozrastać. Oprócz iPaaS mamy do dyspozycji m.in. tworzenie procesów ELT, ETL i cały czas dodajemy nowe funkcjonalności pod nazwą Data Orchestration. Jest możliwość tworzenia własnych kolekcji API i tworzenia ich logiki w Workato poprzez integrację z Waszymi aplikacjami. Jest także IDP, coś co pokażemy, czyli Intelligent Document Processing, czy też funkcjonalność RPA, czyli tworzenie automatyzacji tam, gdzie nie ma API, a dostępny jest tylko interfejs użytkownika. Oprócz tego bardzo mocno inwestujemy w AI wewnątrz produktu, ale przede wszystkim automatyzujemy i ułatwiamy to, w jaki sposób Wy możecie wdrożyć sztuczną inteligencję w Waszej firmie. Mogą to być agenci AI do użytku wewnętrznego albo takie, które obsługują Waszych klientów. Workato Agentic pozwala na tworzenie takich agentów, integrowanie ich z wybranymi przez Was aplikacjami, a wszystko dzieje się z poziomu Workato. Oprócz tego udostępniamy łatwość w korzystaniu z protokołu MCP. Możesz samemu tworzyć i zarządzać serwerami MCP, które będą wykorzystywane przez wcześniej wspomnianych agentów AI lub inne aplikacje klienckie. Łączenie aplikacji, tworzenie integracji jest bardzo proste, ponieważ do dyspozycji jest ponad 10 000 wbudowanych konektorów dedykowanych najpopularniejszym aplikacjom, bazom danych czy też serwerom plików.
Jeśli nie ma jakiegoś konektora, można go stworzyć samemu przy pomocy wbudowanego SDK albo asystenta. Asystenta opartego o sztuczną inteligencję. Najczęściej wystarczy podać link do dokumentacji API danej aplikacji i wcześniej wspomniany Copilot sam stworzy konektor w Workato. Jest także zewnętrzna biblioteka konektorów, która jest tworzona przez naszych partnerów, czy też nasze community. Jak wygląda Workato na tle konkurencji? Od kilku lat jesteśmy liderem w zestawieniu analityków Gartner, co widać w prawym górnym rogu. I podobnie w zestawieniu analityków Forrester. Także jesteśmy w gronie liderów i cały czas ciężko pracujemy, żeby rozszerzać naszą platformę. Wymaga sporo pracy z naszej strony. Natomiast daję Wam to obraz, które aplikacje mogą zaoferować Wam najwięcej, jeśli chodzi o automatyzację i integrację, jak wypadamy na tle innych konkurencyjnych rozwiązań. Jak wcześniej wspomniałem, Workato to usługa dostępna w chmurze, czyli stosując analogię do AWS czy Azure, mamy kilka centrów danych w różnych regionach świata i dodajemy kolejne. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to mamy certyfikaty PCI, ISO czy SOC. Pracujemy także z klientami rządowymi, a bezpieczeństwo jest dla nas numerem 1. Kilka dodatkowych informacji na temat platformy. Workato to jedna wspólna platforma, która jest zawsze dostępna. Mamy bardzo wysoki uptime, który dodatkowo jest gwarantowany w umowach. Wszystkie zmiany są dostępne dla klientów automatycznie, bez przerw w działaniu platformy. Nie jest wymagany żaden DevOps ze strony klientów, a dodatkowo platforma automatycznie skaluje się w zależności od obciążenia. To, co widzimy na obrazku, na slajdzie, to Workato Recipe, czyli receptura, integracja, swego rodzaju odpowiednik algorytmu. To tak naprawdę serce Workato. Jak widzicie, dzięki bardzo przyjaznemu i łatwemu interfejsowi możecie szybko budować swoje integracje, co później pokażemy, a dodatkowo możecie korzystać z asystentów AI, które mogą zbudować cały proces za Was. Teraz trochę o części, za którą jestem od kilku lat odpowiedzialny w Workato, czyli on-prem. I widzicie scenariusz, gdzie można się połączyć z publicznie dostępnymi aplikacjami z Workato Cloud, bezpośrednio z Workato Cloud, na przykład z Salesforce'em, z Workdayem. Ale co w przypadku, gdy mamy naszą prywatną instancję SAP-a lub lokalną bazą danych, która jest dostępna tylko w naszej sieci? Wtedy z pomocą przychodzi Workato On-Premise Agent, w skrócie OPA, mała aplikacja w Javie, która działa jak swego rodzaju proxy. Otwiera ona bezpieczne połączenie, tunel do Workato i pozwala na połączenie z Waszymi systemami on-prem. Co ważne, to użytkownik ma pełną kontrolę nad tą aplikacją, sam ustala, jakie ma uprawnienia, pod jakim kątem ma działać, do czego ma dostęp. Wspierane systemy operacyjne to Windows, gdzie jest instalowana jako Windows Service, Linux, a także dostępny jest Docker Image. Dodatkowo OPA jest wykorzystywana do łączenia się z Waszymi prywatnymi zasobami w chmurze. Przykładowo macie bazę danych, która jest dostępna, która jest hostowana w Azure, ale nie jest publicznie dostępna. Amazon S3, który jest dostępny tylko z Waszej prywatnej sieci. Wówczas rozwiązanie jest bardzo podobne, bardzo proste. Instalujesz agenta, nie musisz zmieniać ustawień sieciowych w AWS, w Azure. OPA działa po prostu jako kolejna aplikacja kliencka z Twojej sieci, dzięki czemu w bardzo łatwy sposób pozwala na łączenie się z tymi prywatnie dostępnymi zasobami. Na koniec pokażę przykład jednego z dużych klientów ze Stanów, który używa Workato już od ponad 2 lat. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Workato pomaga im na poziomie różnych procesów, różnych działów, różnych departamentów. Zaczęli od procesów w IT oraz HR, a teraz kolejne działy zaczynają używać naszej platformy. Tak więc pokrótce podsumowując, Workato to jedna bardzo wszechstronna platforma, jedno narzędzie, które całkowicie może zmienić oblicze firmy i w świetny sposób skaluje się wewnątrz niej.
a tym automatyzując procesy wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Dziękuję, Dzięki. Piotr, za to przedstawienie platformy. Ja tak naprawdę byłem pod największym wrażeniem, zaczynając swoją pracę z Workato. Po pierwsze, że faktycznie na tej platformie wszystko jest w jednym miejscu. Nie musimy szukać dodatkowych serwisów, nie musimy aktywować jakichś dodatkowych opcji, po prostu wszystko mamy, a zresztą zobaczycie, jak to jest proste podczas naszego demo. A druga kwestia to OPA, o którym Piotr mówił, zresztą nad którym pracuje i to w dużej mierze jest jego zasługa, że to tak dobrze działa, gdzie ta instalacja, konfiguracja była bardzo prosta i tak naprawdę połączenie Workato z on-premisowym systemem SAP to jest kwestia kilku minut. Kolejny mit, który słyszymy, wiąże się z tym, że firmy obawiają się tego, że w momencie, kiedy wprowadzą to nowe narzędzie, takie jak na przykład Workato do automatyzacji procesów, te nakłady pracy początkowe będą bardzo, bardzo duże i tak naprawdę po dłuższym czasie zobaczymy korzyści z wdrożenia nowego narzędzia. Spotkałem się już z opiniami, że czasami po roku czy po dwóch tak naprawdę gdzieś tam zwrot tej inwestycji będzie. Rafał, jakbyś mógł opowiedzieć, jak to u Was wyglądało, od czego się w ogóle zaczęło i jak wykorzystujecie Workato i do czego Was to doprowadziło? Jasne. Najpierw powiem, czym jest SoundCloud. SoundCloud jest globalną platformą streamingową, która umożliwia użytkownikom przesyłanie, słuchanie, promowanie swoich tracków. Nastawieni jesteśmy bezpośrednio na twórców oraz słuchaczy. Posiadamy ponad 300 milionów tracków na swojej platformie, a miesięcznych użytkowników jest ponad 80 milionów, więc skala całej platformy jest spora. W tym momencie posiadamy 4 lokalizacje, w wielu strefach czasowych działamy, ponieważ mamy biuro w Berlinie, w Londynie, Nowym Jorku i Los Angeles. Około 700 pracowników, którzy działają w różnych oczywiście segmentach. Workato w tym momencie działa w dziale najsilniej, w dziale IT, w HR, Workplace, Legal, Security. Ale też opowiem właśnie, jak to się zaczęło. Wiele osób spotyka się z tymi samymi problemami każdego dnia i my jako pracownicy działu IT tych problemów mamy wiele w czasie takich 2 podstawowych dla nas procesów, czyli onboarding i offboarding. Wiele razy było tak, że trzeba było tworzyć te konta. Tych systemów, jak Radek wspomniał, jest bardzo dużo w każdej firmie. U nas takich standardowych systemów, czyli takich, powiedziałbym to, defaultowych dla każdego nowego pracownika jest od 10 do 20, w zależności od działu, więc można sobie wyobrazić skalę przy onboardingu. I oczywiście my w dziale IT nie lubimy wykonywać jakby zadań powtarzających się. Jest to strata trochę czasu, ale trzeba to wykonać, taka jest nasza praca. No i kilka lat temu jako jedyny pracownik działu IT, gdzie dość agresywnie wtedy zatrudnialiśmy ludzi w SoundCloudzie, miałem od 10 do 20 osób na onboardingu co tydzień. Więc można sobie łatwo obliczyć, ile musiałem wykonać pracy sam, jako osoba, która musi założyć te wszystkie konta. To były powtarzające się czynności, ale również bardzo ważnym takim elementem to były błędy ludzkie, które ciężko było mi wyeliminować, robiąc to ręcznie. Błędy ludzkie, na przykład literówki w imieniu, w nazwisku. Ze względu na to, że nasza firma jest multinarodowościowa, ja zawsze to powtarzam, tak zwany problem hiszpańskich nazwisk. Osoby hiszpańskojęzyczne mają 3 nazwiska, 4 imiona w wizie, w paszporcie i ciężko było mi to określić, który w jakim, znaczy u nas standard jest imię, nazwisko, mail i wszystkie konta. No i w pewnym momencie powiedziałem stop, trzeba to zmienić. Nie chcę powtarzać tych czynności. No i tak padł pomysł, żeby wykonać coś, usprawnić, zautomatyzować. Jak wcześniej mówiłem, jak się przedstawiałem, mam duży background jako administrator sieci, czyli znałem Basha dość dobrze, ale Bash był bardzo mocno ograniczony, jeżeli chodzi o połączenia z różnymi systemami. No bo trzeba sobie tutaj też, jak wcześniej
Radek i Piotr powiedzieli, te połączenia z różnymi systemami, no ciężko wykonać w Bashu. Więc poszedłem do swojego kolegi, który był programistą od wielu, wielu lat i zapytałem się, co użyć. Ja jako nieprogramista, całkowicie nieprogramista, on powiedział, używaj Rubiego. Ruby, pomogę ci, jest dużo bibliotek w internecie, można poszukać. Trzeba też pamiętać, że ja zaczynałem to robić 6 lat temu, czyli AI nie istniał. To nie było tak, że ja mogłem sobie w ChatGPT czy w innym LLM-ie wpisać po prostu podaj mi całą frazę połączenia danej biblioteki, czy też stwórz bibliotekę idealnie dla mnie. No i kolega powiedział, bierz Ruby, pomogę, zrobimy. No i tak się zaczęło. Setki, a później tysiące linii kodu. I znowuż powtórzę, jako niedeweloper pisałem kod bez komentarzy, więc możecie sobie wyobrazić, jak to było z debugowaniem tego. I w pewnym momencie poszedłem na urlop. Każdemu się należy odpoczynek, poszedłem na urlop. No i co się stało? Wiadomo, prawo Murphy'ego, kod przestał działać. Źle, bo doszedłem już do momentu tego, że ten skrypt, tysiące linii skryptu łączyły się z różnymi API. Google, w tym czasie mieliśmy Bamboo HR jako system kadrowy. Pełny Google Workspace był połączony, no ale przestało działać. Siedząc na urlopie z telefonem w ręku, próbowałem debugować ten kod, co oczywiście doprowadziło do tego, że nie działało. No i po powrocie z urlopu powiedziałem, dobra, trzeba coś zmienić, trzeba coś wymyślić, trzeba coś znaleźć i zacząłem szukać rozwiązania w internecie. Było kilka rozwiązań, które mogłem użyć. W momencie, kiedy zobaczyłem Workato, stwierdziłem, spróbujmy zrobić. Tych procesów w firmie mieliśmy bardzo dużo. Oczywiście te procesy były na kartce tak zwanej, gdzieś narysowane przez różne działy. Ja jako dział IT chciałem połączyć właśnie ten onboarding z offboardingiem również i chodziło o to, że te procesy między kadrami a IT chciałem wrzucić do jakiegoś systemu, który będzie łatwo zarządzalny. No i zacząłem szukać. Jak zobaczyłem implementację możliwości Workato, to byłem po prostu zaskoczony. Powtórzę to jeszcze raz. Wiele doświadczeń z moim kodem, wiele doświadczeń z różnymi systemami, a tutaj dostaję jakby w pudełku opakowany system, który mogę przerysować dokładnie, tak jak też Piotr pokazał wcześniej. Tutaj widzicie przykładowe recipe, które u nas są, wyglądają po prostu jak algorytm, który miałem już narysowany. Przeciągając kafelki, mogłem stworzyć system, który działa, konektory, które już są, bo też jak Piotr wspomniał, jest tutaj setki konektorów. Jak my zaczynaliśmy, tych konektorów było o wiele mniej, ale zaczynało się community. My też zaczynaliśmy tworzyć community razem z Workato, ponieważ rzucaliśmy swoje konektory do Workato. No i te połączenia ze wszelkimi rodzajami API, ja zawsze powtarzam, że Workato może zrobić wszystko, a ograniczenie jest po drugiej stronie. W zależności od tego, jakie API po drugiej stronie daje możliwości, to Workato może wykorzystać. Jeżeli nie ma konektoru, zawsze można użyć zwykłe połączenie REST API. Tutaj dla dewelopera jest to bez problemu. Wiadomo, ktoś sobie pomyśli, dział IT, techniczne podejście, ale to nie było u nas tak. My daliśmy niektóre procesy działowi HR, kadrom i osoby z kadr zaczęły same tworzyć procesy na podstawie konektorów, które były już zrobione i zaczęło to działać. Do czego my w tym momencie używamy Workato, to tak jak już powiedziałem wcześniej, onboarding i offboarding, ale nie tylko. My kładziemy bardzo duży nacisk na security, czyli w momencie offboardingu połączenie ze wszelkimi systemami, żeby osoba została jakby deaktywowana we wszystkich systemach. Dział legal, czyli prawników, którzy mają bardzo duże procesy zatwierdzania kontraktów, czy też wszelakie rzeczy związane z dokumentami, które my przesyłamy za pomocą DocuSigna do osób zainteresowanych. Też chcę tutaj wspomnieć o Workato Community i Workato Academy. Workato Academy jest bardzo fajnym
jakby miejscem, gdzie można nauczyć się Workato i każdy nowy pracownik u mnie w dziale dostaje pierwsze co zapoznanie się z Workato Academy. Na tym slajdzie możecie zobaczyć w tym momencie, ile mamy połączeń. To jest bardzo dużo receptur, bardzo dużo systemów, które w tym momencie działają razem w różnych procesach. Tak jak wspomniałem, onboarding i offboarding to jest nasza podstawowe procesy, które rozwijamy. Do tego mamy jeszcze zarządzanie asetami wszelkimi, czyli przepływ informacji o danych. Mamy ponad 700 pracowników, którzy zarządzają swoimi komputerami, telefonami. Wszystko to jest też połączone w Workato. Workato jest takim naszym punktem centralnym, jak tutaj mogliście zobaczyć. Mamy receptury, które działają na przykład na Slacku jako boty, które łączą się i można samemu wystartować daną recepturę i dany proces. Co chcemy zrobić dalej? Chcemy zautomatyzować jeszcze więcej procesów. Bardzo duży czas zaoszczędziliśmy na onboardingu i na offboardingu, który możemy teraz przekuć na wprowadzeniu większą ilość procesów. W zasadzie co tydzień ktoś się zgłasza do nas z innego działu, czy jest możliwość używania Workato, ponieważ widzą jakby efekty tego, że te wszystkie procesy, które do tej pory były wykonywane za pomocą manualnych czynności, nawet wysyłanie tego maila do kogoś, można to zautomatyzować na podstawie Workato. Chcemy wprowadzić jeszcze więcej połączeń API z różnymi systemami. Też jak Radek wspomniał, u nas jest bardzo duża ilość aplikacji zewnętrznych, które chcemy w jakiś sposób kontrolować. No i jednym z takim tutaj w następnym roku, w 2026 roku chcemy wprowadzić większe bezpieczeństwo w naszej sieci Wi-Fi poprzez automatyzację wysyłania certyfikatów do osób i również to będzie na podstawie Workato. Dziękuję, Rafał. Dla mnie to, co było ważne w korzystaniu z Workato i to, co wyróżnia tak naprawdę Workato względem innych platform, z którymi pracowałem, to jest mnogość konektorów, możliwość napisania swoich, a także łatwość ich użycia w recipe. Tak naprawdę ustawiamy połączenie, możemy go od razu użyć, tak jak pokazywałeś, jak przykładowe recipe wyglądają. Za pomocą drag and drop po prostu przerysowujemy procesy, które mamy czy w głowie, czy na kartce, więc narzędzie jest bardzo intuicyjne. No i właśnie, często słyszymy, że narzędzia integracyjne czy służące do automatyzacji procesów to są trudne tematy, wymagające nauczenia się ich, dodatkowych nakładów, czasu na poznanie i tak, żeby tak naprawdę móc z tej platformy wydobyć to, co dla danej firmy jest potrzebne. Zobaczcie jak, do demo przejdziemy za chwilę, ale porównując Workato z innymi platformami, przede wszystkim to, co widzieliśmy u Piotra, za chwilę też zobaczycie, jak wygląda workspace w samym Workato. Wszystkie funkcjonalności mamy w jednym miejscu. Interfejs użytkownika jest bardzo przystępny, bardzo łatwo można tak naprawdę wejść i zacząć tworzyć swoje pierwsze przepływy. Próg wejścia jest bardzo niski, tak jak już tutaj Piotr i Rafał mówili, są dostępne materiały z Workato Academy, prężnie działające community, natomiast ze swojego doświadczenia i doświadczenia innych osób u nas w firmie mogę powiedzieć, że dla osoby, która miała do czynienia z jakimkolwiek narzędziem do integracji czy automatyzacji, tego progu wejścia tak naprawdę nie ma, po prostu logujecie się i zaczynacie tworzyć swoje recipes i z nich korzystać. Natomiast to, że narzędzie jest proste w obsłudze i łatwe na początek, wcale nie oznacza, że ono jest przez to w jakikolwiek sposób ograniczone. Tutaj tak naprawdę tych ograniczeń nie ma. Zarówno jeśli chodzi o konektory, które są standardowe, możliwość napisania swoich, tworzenie bardziej skomplikowanych recipe, czy nawet jeśli będzie taka potrzeba, dodanie fragmentów napisanego przez siebie kodu, więc tak naprawdę my na tym etapie nie widzimy żadnych ograniczeń platformy.
Zobaczcie w takim razie, jak wygląda sama platforma. Przeprowadzę Was przez krótkie demo, gdzie połączymy Salesforce'a z SAP-em, prześlemy nowo utworzony obiekt account, podstawowe pola przetransferujemy między tymi systemami, a dalej pokażę Wam też przykład do procesowania dokumentów, w tym przypadku faktur, za pomocą AI i klasyfikacji pozycji, też przy pomocy sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że wszyscy widzą. Czyli tak, tutaj mamy ekran, który nas powita po zalogowaniu się do workspace'u w Workato. Jak widzicie, bardzo przystępny, nowoczesny i taki jak dla mnie spokojny layout. Wcześniej skonfigurowałem sobie połączenia do Salesforce'a i SAP-a. Salesforce'owe no to jest typowo połączenie chmura do chmury. Po autoryzacji OAuth takie połączenie zostało ustanowione. W przypadku SAP-a tutaj mamy wykorzystane OPA, czyli tego agenta do połączenia z systemami on-premisowymi. Ta konfiguracja została wykonana też przez nas wcześniej, ale zajmowała dosłownie kilkanaście minut. Dalej, korzystając z tego połączenia do naszej sieci i systemu on-prem, poprzez ODatę, użytkownik SAP-owy, jego hasło, URL ODaty na naszym systemie S4HANA, konkretny serwis, z którego będziemy korzystali i klient SAP-owy. Więc to jest tak naprawdę wszystko i połączenie z ODatą w SAP-ie mamy. No i teraz będę tworzył. To, co Radek pokazujesz, tutaj username, password, nie musisz wpisywać ich powiedzmy z ręki, ale możesz skonfigurować Secret Managera, na przykład jeżeli w firmie używacie AWS Secret Manager albo Azure Key Vault, łączysz się z Workato bezpośrednio z tym menadżerem, jeżeli macie rotację haseł, to używasz tych secretów z tego secret providera, więc możesz autentykować się do tych aplikacji dokładnie tak, jak robisz to z innymi aplikacjami na poziomie firmy. Dobra uwaga, bo faktycznie bardzo częstym problemem jest to, że po pierwsze no jest kwestia samego bezpieczeństwa i tego, kto ma dostęp do tych danych uwierzytelniających, a po drugie faktycznie, jeśli one są zmieniane, to żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład w sobotę wieczorem któreś połączenie przestanie działać. Dobra, to od razu przejdźmy do utworzenia recipe, czyli przepływu integracyjnego na Workato. Salesforce, SAP, account. Naszym triggerem będzie aplikacja. Tą aplikacją jest w tym momencie Salesforce. I zobaczcie, po wybraniu aplikacji, jeżeli tak naprawdę skonfigurowanego już wcześniej połączenia, to o tym też za chwilę. Tutaj mamy dostępne różne zdarzenia, które mogą się zadziać po stronie tego systemu. Dla nas interesujący będzie nowy rekord, który powstaje w Salesforce. Wybieram wcześniej utworzone połączenie i tak naprawdę to, co dzieje się od razu, to połączyliśmy się, już tutaj widzieliście tak naprawdę live do systemu. I w tym momencie to, co się dzieje, już pobieram listę obiektów istniejących w tym systemie. Dalej odświeżane są ich metadane. No i to jest tak naprawdę wszystko. I w tym momencie mamy pobrany obiekt accounta. I to, do czego możemy przystąpić, to od razu tak naprawdę do wysyłki tego accounta do systemu SAP. Jako kolejna akcja z systemem SAP, tym razem będziemy tworzyli obiekt, połączenie, tak jak widzieliście, istniejące, serwis, z którego chcemy skorzystać, to jest API dla biznes partnera. Ten serwis ma wiele obiektów. Interesuje nas biznes partner. No i tutaj tak naprawdę musimy przesłać
kilka podstawowych pól, żeby takiego biznes partnera utworzyć. I sprawa w Workato jest o tyle prosta, że pracując z innymi szynami integracyjnymi, pewnie wiecie, że trzeba zrobić jakieś mapowanie, jeden komunikat zmapować na drugi. Tutaj wszystko dzieje się na podstawie danych, które mamy dostępne na poszczególnych krokach procesowania. To jest nazwane w Workato data pill, czyli tak naprawdę zawartość danego pola z danego kroku, do której mamy dostęp na każdym z etapów procesowania takiego flow. Tutaj jako stałą dla biznes partnera wpiszę 2, żeby to nam zadziałało. No i tak naprawdę jedyne, co potrzebujemy do utworzenia takiego biznes partnera, to jest jego nazwa, żebyśmy jeszcze widzieli, z jakiego biznes partnera, to znaczy z jakiego accounta po stronie Salesforce'a ten biznes partner powstał. Ja tutaj jeszcze zmapuję account ID. No i tak naprawdę to będzie wszystko. Więc w tym momencie zapisuję mój flow i testuję. W tym momencie w trybie testu czekamy na trigger. No i oczywiście to, czego zapomniałem, to zalogować się do Salesforce'a. Dajcie mi chwilę. Na szczęście hasło było zapamiętane. OK. Na szczęście maila dostałem od razu. OK, no i w tym momencie tworzę nowego accounta. Ja tutaj wpiszę tylko jego nazwę i go zapiszę. W tym momencie, jak wrócimy do Workato, sprawdzę jeszcze raz trigger. Ten trigger został wykryty. Recipe mamy na sukcesie i możecie zobaczyć, tutaj mamy zwrotkę w postaci JSON-a. Ten biznes partner się utworzył z numerem 4306. Ja przejdę szybko do SAP-a, żeby Wam pokazać, że to jest ten sam biznes partner. No i widzicie, tutaj macie nazwę, którą wpisałem, ID tego biznes partnera, końcówka AAK. Zobaczymy sobie w Salesforce. To jest dokładnie ten sam biznes partner. No tutaj dalej moglibyśmy pójść w kierunku tego, żeby na przykład no dodać jakąś obsługę w sytuacji, kiedy na przykład dostaniemy w zwrotce numer tego biznes partnera, on istnieje, możemy przykładowo skorzystać z innej standardowej aplikacji, czyli wysłanie e-maila z na przykład BP created in SAP. Tutaj skorzystać z data pilla, który mamy ciągle dostępny, ciągle pod ręką, no i na przykład z treścią, że BP for account i tutaj możemy skorzystać z pierwszego kroku Salesforce'a created. Czyli tak naprawdę wyglądała implementacja bardzo prostego recipe z mapowaniem podstawowych pól, które utworzy nam biznes partnera w SAP na podstawie danych z Salesforce'a i wyślę e-mail z notyfikacją. Więc jak widzicie, kilka minut i gotowe. Pokażę Wam jeszcze jeden przykład, który utworzyłem, aby móc procesować dokumenty. W tym momencie flow jest taki, że z folderu zdefiniowanego na Google Drive pobieramy pliki PDF i dalej procesujemy je za pomocą IDP, czyli Intelligent Document Processing, gdzie przy pomocy AI rozczytujemy dokument. I tutaj sobie możemy opisać, zdefiniować, co ten dokument zawiera, że to jest faktura po angielsku, ma takie a takie pola.
I dalej definiujemy sobie, jakie pola już jako strukturę JSON chcemy zidentyfikować. Kolejno przejdziemy po tych liniach i korzystając z innego narzędzia opartego o sztuczną inteligencję, skategoryzujemy teksty z opisu każdej linii. No, chciałbym wiedzieć, czy to są usługi, czy to jest sprzęt, czy to są wydatki na podróż, czy to są inne wydatki. I w momencie, kiedy to się wydarzy, to będę chciał dopisać do mojego arkusza, tym razem na Google Drive, te linie z określoną przez AI klasyfikacją. Ten proces w tym momencie działa. Ja prześlę od siebie jedną fakturę, która zostanie rozpoznana jako nowa. Zanim ona się przeprocesuje, tutaj widzicie, jeszcze się nie zaczęła procesować, ale możemy sobie wyświetlić wcześniejszy przepływ na liście wykonanych jobów. Jak widzicie, znowu kompaktowość platformy, monitoring kompletny mamy zaraz obok implementacji w jednym miejscu. Nie trzeba skakać po okienkach, szukać, co tam się wydarzyło. No i teraz PDF, którego wcześniej tutaj wrzuciłem, zostały wykryte linie. Jedna była opisana round trip flight, kolejna hotel accommodation i tak dalej, więc tutaj mamy tego JSON-a, którego sobie zdefiniowaliśmy, IDP nam odczytało i przerzuciło PDF-a do JSON-a. Ten PDF wyglądał tak. Więc nie było problemu. Widzicie, tutaj jest przykład nieidealny, nie jest to prosty, czytelny PDF, więc z tego typu przypadkami też IDP sobie radzi i dla każdego pola podaje pewność, z jaką to pole zostało określone. I widzicie, tak naprawdę wszędzie mamy, jak nie 100%, to przynajmniej 99%. Oczywiście można dodać później w toku implementacji takiego przepływu dodatkowe sprawdzenia. Jeśli jest niski poziom pewności, żeby taki wpis na przykład był weryfikowany jeszcze przez człowieka. No i tutaj widzicie, na podstawie inputu Conference Pass, Tech Summit, output jest Travel and Events, więc tutaj nam sztuczna inteligencja dobrze sklasyfikowała. OK. W moim arkuszu nie mam niczego, prawdopodobnie plik po prostu nie był wykryty jako nowy, ale tamte wiersze powinny się procesować. Mamy trochę teraz czasu. Tak, musiałbym zupełnie nowy plik wrzucić, więc tego nie będziemy teraz robić, bo już tak naprawdę zmierzamy do końca. To tyle jeśli chodzi o demo. Mam nadzieję, że tutaj Ja mogę dodać jedną rzecz. Tak. Jasne? Mogę dodać jedną rzecz, ponieważ też można powtórzyć dany tutaj, jak są te joby, to można powtarzać joby, a też jedną z rzeczy, które my zauważyliśmy, jest bardzo fajna obsługa błędu. Czyli tutaj można dodać właśnie obsługę błędu, które pokazuje, co się stało, albo jak wygląda dany proces, dany job. I to też właśnie fajnie można przeprocesować następnie, tak? Jest to w wizualny sposób. Ja to porównuję zawsze do tego mojego Ruby kiedyś, gdzie właśnie zobaczenie błędu było problemem, nawet dla mnie, dla osoby, która robiła ten kod, znaczy tworzyła ten kod, a tutaj właśnie to widać w bardzo fajny sposób, co się dzieje po kolei, krok po kroku i można sobie to dalej procesować. Słuszna uwaga. Jeden z takich przeprocesowanych jobów właśnie ponowiłem i pojawiły się wpisy w moim arkuszu. Więc demo mamy kompletne. Dzięki, Rafał. Faktycznie. Dokładnie o to mi chodziło, że można sobie zaznaczyć checkboxa, zrobić powtórz i to się wykona. Tak, w toku prezentowania czasami się zapomina o podstawowych rzeczach. Dobrze, wróćmy do prezentacji.
Naprawdę zmierzamy już do końca z naszym webinarem. Więc podsumujmy. W przypadku, kiedy nie zdecydujemy się na platformę do automatyzacji taką jak Workato, Piotr, co według Ciebie by się wydarzyło? No, to, co Rafał powiedział, wykonywanie powtarzalnych czynności to strata czasu, ale przede wszystkim generuje to błędy, które ujawniają się po czasie albo w najmniej oczekiwanym momencie. I wraz z czasem, wraz ze wzrostem tego bałaganu, oczywiście koszty rosną czasami bardzo nieproporcjonalnie. Tak więc brak automatyzacji, brak integracji, to generowanie tych kosztów, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale w pewnym momencie firma musi po prostu zainwestować w automatyzację albo zmienić obecne narzędzie lub narzędzia, które są wykorzystywane na jedno bardziej wszechstronne, łatwiejsze w użyciu, takie, które zacznie się zwracać jak najszybciej, gdzie wartość będzie zauważana natychmiast. Dzięki, Piotr. Rafał, jak to wyglądało u Was, jeśli chodzi o kwestię czasu? Jak widzicie porównanie przed Workato a po Workato, czy z Workato? Tak jak wcześniej mówiłem, że zaoszczędziliśmy bardzo dużo czasu. No i teraz można sobie zadać pytanie, ile zajmuje założenie jednego konta w Google Workspace. Trzeba się zalogować, jest 2FA, jeżeli ktoś ma zabezpieczone, to dajmy na to 3 minuty. Jeżeli ktoś szybko pisze i przekleja z jednego dokumentu do drugiego, czy też z jakiegoś tekstowego pliku, 3 minuty. Powiedzmy, mamy średnio 10 osób onboardujemy co tydzień w 4 lokalizacjach. Więc, znaczy w jednej lokalizacji 10 osób, w następnej 10, w następnej 10, więc można łatwo policzyć sobie, ile tygodniowo byśmy spędzali na założenie wszelkich kont we wszystkich systemach. Ja powiedziałem tylko o Google. Mamy tych systemów bardzo dużo. Ja to policzyłem, że to jest około 10 godzin, jak nie więcej, przy samym jednym procesie. Ja bym powiedział, że nawet na 2 tygodnie. Więc jest 20 godzin miesięcznie na samo zakładanie kont. A gdzie tu jeszcze dodać inne procesy jak offboarding, który jest jeszcze bardziej ważny, no bo to bezpieczeństwo danych u nas jest bardzo ważne. Więc oszczędność czasu przy 20 procesach jest bardzo, bardzo duża. W tym momencie taki onboarding przy 10 osobach trwa maksymalnie 3 minuty na wszystkie systemy. To jest tylko w zasadzie połączenie między Workato a danym systemem przez konektor. I dzięki temu możecie się teraz zająć rozwojowymi tematami, bardziej ciekawymi i uniknąć powtarzalnej, nudnej pracy. Oczywiście, to był nasz główny cel, ale właśnie wyeliminowanie też błędów, bo te błędy teraz sprawdzamy w różnych systemach, tak? Te literówki czy coś takiego. Bardzo ładnie, tak jak też powiedziałem wcześniej, obsługa błędu u nas jest, my to wysyłamy na Slacka, na dany kanał, gdzie widzimy, coś jest nie tak, że trzeba zareagować. Więc tak, to jest ten czas, który zyskaliśmy, możemy inne procesy teraz zrobić i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości wszystkie procesy będą obsługiwane przez Workato u nas. Super. I z mojej strony mogę dodać, że jeśli faktycznie firmy zastanawiają się nad tym, żeby wdrażać rozwiązania oparte o AI, to po pierwsze dane, połączenia, ale też żeby robić to w sposób bezpieczny, możliwy do monitorowania, najlepiej w oparciu i w obrębie jednej platformy. Tak jak widzieliście przykład z procesowaniem dokumentów, tam mieliśmy tak naprawdę standardowe komponenty IDP do procesowania dokumentów i połączenie z LLM-ami do klasyfikacji. Ten adapter AI potrafi znacznie więcej, więc myślę też warto się jemu bliżej przyjrzeć. I właśnie, gdybyście chcieli zacząć, pamiętajcie o tym, że jest darmowy trial Workato. Bazując na naszych doświadczeniach i też na tym, co Rafał przedstawił i o czym wspominał Piotr, warto poszukać procesów, które są bardzo bolesne u Was w firmach, które wymagają dużego nakładu pracy, są powtarzalne, czasami nieciekawe, ale trzeba je zrobić
i poszukać takiego quick win, gdzie oszczędzicie bardzo dużo czasu i zobaczycie od razu wartość z wdrożonego narzędzia, z wdrożonych automatyzacji. Gdybyście potrzebowali wsparcia, czy to bardziej koncepcyjnego, od czego zacząć, zaplanowania projektu, czy chcielibyście dowiedzieć się trochę więcej o Workato lub mielibyście jakieś kwestie techniczne związane chociażby z połączeniem z systemem SAP, służymy pomocą, możecie się z nami skontaktować. Żeby Wam to ułatwić, tutaj macie link do formularza pod tym kodem QR. Widzę, że też mamy już na czacie. Po wypełnieniu tego formularza skontaktujemy się z Wami, ustalimy termin najbardziej Wam pasujący, kiedy moglibyśmy porozmawiać o zastosowaniu Workato u Was w organizacji. No i tak, to będzie na tyle z naszej strony. Dziękuję bardzo, Rafał, dziękuję, Piotr, za uczestnictwo i tutaj kwestie, które przedstawiliście. Zostało nam jeszcze kilka minut na pytania. Pytania jeszcze nie mamy. Mamy komentarz. Dziękujemy również bardzo. Jeśli wygodniej Wam wpisywać na czacie, możecie też wpisać pytania na czacie. Jeśli nie, to kwestia w pytaniach i odpowiedziach. Jak obsługiwane są błędy w rozpoznaniu dokumentów? Podejrzewam, że chodzi o błędy związane z tym, że jakieś pole nie zostanie dobrze sklasyfikowane, rozpoznane. Widzieliście, mieliśmy ten wskaźnik pewności i myślę, że to można byłoby traktować jako błąd, że na przykład jakieś pole nie było odczytane, jest puste, albo model wskazał nam, że no, z prawdopodobieństwem 70% to jest ta wartość, więc tutaj sugerujemy dodać tak naprawdę obsługę, nazwijmy to, tych błędów i weryfikację przez człowieka tutaj, co daje nam Workato, o czym też nie mówiliśmy z racji tego, że mamy ograniczony czas. Bezpośrednio na platformie Workato możemy budować aplikacje dla użytkowników, czyli tak naprawdę spiąć nasze recipe do procesowania dokumentów z aplikacją, w której człowiek będzie mógł spojrzeć i powiedzieć, no nie, no to co tutaj na przykład było wrzucone, to w ogóle nie jest faktura, dlatego nie zadziałało, więc w ten sposób też można działać. No i oczywiście rozbudować tą obsługę błędów, też postarać się ją zautomatyzować, na przykład w oparciu o sztuczną inteligencję. To, co na przykład widzimy w rozwiązaniach, które tworzymy, bardzo dobrze sprawdza się to, że jeden model jest recenzentem działania drugiego modelu, więc na przykład jeśli mamy jakiś wynik i to jest wynik niepewny, no to można dodać krok jeszcze z dodatkowym spojrzeniem sztucznej inteligencji na to lub też ze spojrzeniem człowieka z poziomu aplikacji. Nie wiem, czy tutaj Piotr, Rafał, coś chcielibyście dodać? Dobrze, to wyjaśniłeś, Radek. Tak naprawdę wszystko to, co jest zwrócone z przetwarzania tego dokumentu, z tego stepu IDP, tak jak powiedziałeś, jest to zwrócone jako data pill. Można tą wartość samemu zbudować logikę dookoła tej wartości, żeby sprawdzić, czy dany scoring jest odpowiedni, albo po prostu sprawdzić, czy ta wartość nie jest nulowa. Pole, które zanalizowaliśmy, nie jest nulem, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy zostało ono odpowiednio odczytane i dzięki temu odpowiednio przeprocesowane przez IDP w tym wypadku. Tak więc wszystko obsługujemy na poziomie recipe. Dodatkowo każdy step może być także powiedzmy w bloku monitoringu, jeżeli jest jakiś problem z samym połączeniem czy z obsługą dokumentu, to taki blok monitoringu może nam też także taki try-catch wyłapać ten błąd i możemy go obsłużyć dodatkowo poprzez naszą własną logikę. Albo jeżeli będzie to, co wcześniej pokazaliśmy, będzie to błąd związany z jakąś niedostępnością systemu, możemy po prostu spróbować wykonać tego joba jeszcze raz z dokładnie tymi samymi danymi wejściowymi. To, co pokazaliśmy, klikasz repeat this job i przetwarzanie danych wejściowych, wykonanie tego joba będzie powtórzone.
I to jeszcze taka uwaga, ciekawostka odnośnie samej obsługi błędów. Tego nie trzeba robić dla każdego recipe z osobna. Możemy tutaj skorzystać z recipe functions, czyli tak naprawdę wynieść na zewnątrz do wspólnego komponentu, który na przykład będzie odpowiadał za, nie wiem, czy ponawianie, wysyłanie notyfikacji, żeby też dla każdego recipe nie trzeba było tego robić z osobna. Super, sprawdzę jeszcze sekcję pytań i odpowiedzi. Nic się tam nie pojawiło, czyli tak naprawdę pytania na czacie, więc myślę, że kończymy. Dziękuję raz jeszcze Rafał, Piotr za udział. Dziękuję wszystkim osobom, które dołączyły i poświęciły swój czas i mam nadzieję do usłyszenia na kolejnych webinarach. Dziękuję. Dziękuję.